Witam serdecznie. Mamy 31 sierpień 2023 rok i pełnia. Pełnia księżyc znajduje się w rybach, a z kolei słońce w Pannie. Tak właśnie to wygląda. Omówimy sobie to zjawisko, bo dosyć interesujące ze względu na to, że znajdujemy się akurat w momencie, kiedy jest to ostatni miesiąc, właściwie ostatnie prawie 2 tygodnie przed Nowym Rokiem, tym numerologicznym i tym najbardziej ciekawym, ze względu na to, że Słońce wejdzie do znaku wagi i to ta połowa roku, jeżeli patrzymy na astronomiczną, z astronomicznej strony, ale i także ze względu na to, że Panna jest bardzo specyficznym okresem. W dodatku bardzo interesujące zjawiska dookoła nas się toczą, czy retrogradacje i jeszcze inne wpływy, które dają zupełnie inne wrażenie w tym całym korowodzie planetarnym, ale i także w samopoczuciu, w działaniach czysto społecznych. To wszystko razem daje nam pewien impuls do działania, które jest troszeczkę deprymujące ze względu na czas wagi i rozliczeń emocjonalnych i przede wszystkim zastanowienia się, co dalej mamy robić, bo to jest najbardziej intrygujące nas wszystkich. Pamiętajmy o tym, że Słońce jest w znaku Panny, która jest bardzo konkretna. Panna lubi się bawić szczegółem i ten szczegół doprowadza do tego, że jest po prostu zbyt nachalny, czy też zbyt intensywny czasami. Ale także trzeba jeszcze jedno brać pod uwagę, że w całym tym schemacie mamy jeszcze jedną rzecz, która jest najbardziej intensywna, że księżyc jest w rybach. I to w rybach właśnie tych rozliczeniowych, tych, które są wpływem na całą historię. W dodatku trzeba brać jeszcze jedną rzecz bardzo pod uwagę, że kończy się epoka ryb i tutaj działania wszystkie, które są skierowane ku rybom, czy znajdują się w tych rybach, są bardziej widoczne, a jeszcze tym bardziej, że planety takie jak Merkury, Wenus, potem następnie Saturn, Uran, Neptun, Pluton, łącznie z węzłem, są w retrogradacji w tej chwili. To wszystko daje nam taką kwestię bardzo duchową, ponieważ ryby są duchowe i otwierają przed nami możliwość naprawy tego wszystkiego, co pozostawiliśmy tam w przeszłości i ujawniania tego wszystkiego. Ogólnie rzecz biorąc, społecznie ujawnia się wszystkie
chwile, które no, chociażby Neptun w retrogradacji dosyć rzadko retrograduje, Pluton tym bardziej, i to wszystko będzie się dziać na zasadzie niedoskonałości poprzedniego, nazwijmy to, systemu naszego działania. Obojętnie, czy patrzymy na to społecznie, czy indywidualnie. Te wszystkie historie zaczną się wyjątkowo skupiać na zasadzie rozliczeń czasoprzestrzeni, którą możemy wykorzystać w swoich inspiracjach, czy też założeniu działaniach dla samego siebie, a w dodatku najważniejszą rzeczą jest skorzystanie z świadomości przyrody. Pamiętajmy o tym jeszcze, że ta pełnia właściwie zaczyna się wieczorem, mimo że jest zaraz spojrzę, o której ona była 3:35 czasu warszawskiego. Ja zmienię okulary ze względu na to, że będzie mi łatwiej czytać aspekty, które trzeba by omówić. Nigdy nie omawiam przy pełni, ale ta pełnia jest wyjątkowa, ponieważ jest ostatnia i jest rybami w wagi. Czyli jeżeli waga jest baranem, to akurat panna jest rybami. No i w rzeczywistości tak jest, jeżeli patrzymy po opozycji, ponieważ księżyc akurat znajduje się w rybach, a za miesiąc, kiedy słońce wejdzie do wagi, to z kolei księżyc będzie się znajdował w baranie. I tutaj w tym lunarnym spektaklu trzeba zwrócić uwagę, że pełnia jest jakby równowagą, jakby wyjaśnieniem, czyli między baranem a z kolei wagą. I dlatego też pełnia odgrywa szczególną rolę w naszym życiu, w naszej egzystencji, w naszej podświadomości, bo jednak to jest podświadome i tutaj kierowanie jakimikolwiek sytuacjami jest zawsze podszyte tą stroną duchową, która jest bardzo emocjonalna, to trzeba przyznać. Niech Państwo spojrzą, że tutaj na ascendencie mamy Wenus. Wenus zajmuje się przede wszystkim finansami i musimy zwrócić na finanse. W dodatku ona jest w retrogradacji i rozliczy nas z tych finansów, które są, i rozlicza z tych finansów, które mogą być, i wskazuje, gdzie są finanse, gdzie one istnieją. Jeżeli jest jakaś możliwość odbudowania tego portfela, to właśnie jest ten czas, żeby się zastanowić, jak zrealizować to wszystko, ponieważ pełnia pokazuje, gdzie masz iść. I to jest bardzo istotne. Teraz następną sytuacją, która jest, akurat nie powiedziałem, bo nasze Słońce znajduje się w dładzie Skorpiona. Skorpion to też finanse i między innymi to pogranicze życia i śmierci. I też tej sprawy duchowości, psychologii. Czyli psychologicznie musimy się ustawić w odpowiedni sposób. W odpowiedni sposób ustawić swoje synapsy przede wszystkim i szare komórki po to, żeby zadziałać w tym wszystkim, co nazywamy życiem. Czyli uruchomić myślenie, w założeniu można by było tak powiedzieć, że w tym wypadku ze względu na retrogradację wsteczne. To jest bardzo ważne, to co się dzieje. Księżyc z kolei znajduje się w rybach i w dładzie byka. To przede wszystkim byk, to wiecie, że masa i ciężka praca, więc jak mamy pracować i jak mamy dojść do sukcesu i co zrobić w tym wszystkim, ponieważ byk jest to drugi znak po baranie i on będzie dopiero za jakiś czas, ale po sekstylu jest bardzo istotny ja mówię tutaj o księżycu.
otwiera przed nami ogromne działania, a w dodatku jeszcze trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że Jowisz, tutaj znajdujący się na samej, odwrotnie, tak będzie, bo tutaj czytam, a tutaj pokazuję, ponieważ tutaj nie mam aspektów, ale Jowisz jest tutaj, jest w kwadraturze do Wenus. Ta kwadratura, bo zawsze pytamy się, czy kwadratury są złe, zawsze jak gdzieś tam dowiaduję się od młodych astrologów albo od osób postronnych, nie, ta kwadratura jest wyjątkowo dobra, dlatego że mamy możliwość penetracji własnych finansów, czyli zorientowania się, co jest złe i gdzie te finanse nie mają prawa bytu, czyli zrobienia błędu. I to jest najważniejsze, że możemy w tym wypadku bardzo mądrze postępować, bo jest to dla nas bardzo istotne. Teraz, jeżeli patrzymy na Merkurego, który Merkury wszedł do retrogradacji, i działać będzie w bardzo specyficzny sposób, ponieważ on daje nam intelekt, ponieważ sam znajduje się w rybach i w dładzie barana, więc jest taki, wiecie, pompujący do akcji, do działań, i można popełnić błędy, jeżeli źle się przemyśli ten temat. Radzę poczekać do końca retrogradacji, ale to jeszcze za mało. Radzę i w tym okresie, który będzie poretrogradacyjny, czyli do wrócenia do własnej pozycji. Zresztą ja będę o tym informował na bieżąco tutaj na YouTubie, kiedy on wyjdzie z retrogradacji, dlatego że mnie to interesuje, również osobiście, a powodem jest to, że Merkury jest takim dziwnym zjawiskiem, w dodatku kiedy jeszcze znajduje się w Pannie i on tutaj bardzo trzepie słownictwo i bardzo trzepie nasze wypowiedzi. Powinniśmy się w tym momencie nauczyć ładnie mówić, co radzę zrobić z dyktafonem i przesłuchać samego siebie. Jak mówimy, o czym mówimy, nawet nasze przemyślenia głośno mówiące ja wiem, że to trochę krępuje, ale zobaczycie, jakie fantastyczne efekty otrzymacie, a w tej chwili warto, bo przygotowujemy się do tego nowego roku, więc musimy poświęcić to bardzo dokładnie. Nasza Wenus z kolei jest w Koziorożcu, no to w Koziorożec jest statut, to jest to wszystko, co możemy zaplanować, jak mamy finanse, zresztą bardzo mądrze. W tej chwili nie sierpień, tylko Panna z Kłosem, która zbiera, sierpień już się skończył, znaczy jutro się kończy. Już jestem w sierpniu. Jeszcze jestem w sierpniu, a już jestem we wrześniu. Ale Panna daje te żniwa i ten właśnie, co mamy dalej zrobić z tymi wszystkimi owocami naszej pracy, tak nazwijmy to. Teraz jeżeli chodzi o samego, no i Wenus znajduje się, co tu ukrywacie, w Lwie. Lew to pycha i pokazanie, więc jeżeli możemy zapanować nad swoimi finansami, to jest wyjątkowo intratna sytuacja. W dodatku nasza Wenus jest akurat w 12 sektorze tego zjawiska, bo jest troszeczkę powyżej ascendentu, ale to jest kwestia tylko interpretacyjna ze względu na to, że ascendent też można lekko unieść i nie wiem, czy też nie byłaby pełnia,
i wtedy Wenus by była na ascendencie, a do 3 stopni czy do 5 stopni możemy traktować, że jest na ascendencie. Więc ta pełnia jest wyjątkowo finansowa, także ona odgrywa ogromną rolę. Ja też zrobię tą pełnię ze względu na naszą ojczyznę, ponieważ tutaj jest i ascendent, i Wenus w bardzo dobrym, korzystnym punkcie, powiedzmy, dla działań tych, które nas zmuszają do pewnej chwili, tak? Która ta chwila nastąpi lada moment, to mówię o tych wyborach. Teraz jeżeli patrzymy na Marsa, który jest w Wadze, Mars to jest ta planeta tutaj znajdująca się, ona nie jest zbyt mocno ustawiona, dlatego że jest w opozycji do siebie. Mars nie lubi za bardzo wagi, bo to taka troszeczkę sytuacja nie działająca, tylko wstrzymująca, ale to też ze względu na to, że jest w wadze i akurat w wadze w dładzie wagi, czy na początku, czy jest czysto barani. Jeżeli patrzymy w wadze, jako waga pierwsza dłada Samsa i w tej pierwszej on mało, że nie ma siły, to jeszcze świetnie rozlicza, świetnie kalkuluje to wszystko, co zmusza do, waga jest, ma tą ciemną szarfę na oczach i waży i sprawiedliwości, więc wtedy szuka sprawiedliwości w sprawiedliwości, czyli cukru w cukrze, powiedzmy, tak jak powinno się humorystycznie podejść do tego, to tutaj Mars ma taką charakterystykę troszeczkę rozpatrzenia tego wszystkiego, co zrobił błędnie, a ponieważ nie jest w retrogradacji, na szczęście jest, ale jest w wadze, wiesz, uzewnętrznia te wszystkie charakterystyki. W dodatku jest w opozycji do Neptuna, a Neptun jest bardzo specyficzny, to co żeśmy już rozmawiali w rybach, i on tutaj będzie zmuszał chociażby Neptuna do takiego duchowego podejścia w naszej kwestii zrozumienia tego, co było, historii i naprawienia całego spektaklu naszego tutaj duchowego serca, tak? Czy splotu słonecznego, który jest dla nas jednak najbardziej istotny. Ci, którzy przeżyli zawał, to dokładnie wiedzą, a ci, którzy nie przeżyli zawału, to życzę, żeby nie przeżyli tego zawału, a doznali duchowego wzniesienia, co jest bardzo ważne w gruncie rzeczy. I w tej historii świadomości, która jest wodnikiem, która jest tą przyszłością, to duchowość jest najważniejszym etapem właściwie wprowadzenia nas w ten czas. Ten czas jeszcze jest bardzo daleki, ale my możemy go fantastycznie przygotować ze względu, że ostatnią dłada Samson ryb jest właśnie wodnik. I dlatego też ten czas wydaje się, że my już jesteśmy, a nieprawda, nie jesteśmy. To jest najciekawsze. Kiedyś to wytłumaczę na zasadzie tutaj, co jeden z youtuberów prosił, żebym zrobił te odcinki i zrobię to, ale to jeszcze potrzeba troszeczkę czasu. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia z kolei następnej planety retrogradującej, czyli Saturna, Saturn jest tym naszym sumieniem, jest tym nauczycielem, jest tym, tą najważniejszą planetą w gruncie rzeczy, którą widziano w Grecji i właściwie w tych późniejszych
astrologicznych historiach, bo wcześniejszych, tych najwcześniejszych oczywiście, że znano Plutona i Neptuna i te wszystkie planety, ale ponieważ Szkiełko i Oko musiało uwzględnić, a ta historia, zresztą nie chcę jej tutaj tłumaczyć, nie czas. I Saturn jest tą planetą roztropności, twardości, sumienia i rzeczywistości. I jest on akurat w rybach, ten Saturn, bo jest on właśnie tutaj i blisko naszego Księżyca, więc tym bardziej, a trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną, to mówię astrologom, że progresywny Księżyc ma tą samą prędkość co Saturn tranzytowy, czyli są współodpowiedzialni za świadomość naszą. Czyli świadomość dokładnie, jeżeli teraz do tych, którzy nie znają astrologii, sprawdźcie dokładnie, co było 7 lat temu. Sprawdźcie, co było 7, podzielcie 7 na pół, to jest 3,5 i teraz idźcie 7kami w tył. Nawet idźcie dalej niż wasz życiorys sięga, czyli do czasu prenatalnego i sprawdźcie, co było u waszych dziadków, u w waszej rodzinie, bo wtedy znajdziecie źródło wyjścia w karmie waszej, bo bardzo często właśnie to, co właśnie mówiłem ostatnio o tej hinduskiej astrologii, to tutaj można sobie spokojnie przejść do karmicznych spraw i zorientowania się to, co oni nie potrafią. To, co Hindusi nie potrafią. Dlaczego? Dlatego, że oni to trzymają jakby w reżimie swoim i mówią, bo to jest inna astrologia. Nie jest inna, tylko po prostu, krótko mówiąc, ta astrologia, albo oni mają z tego ecie-pecie i trzymają jeszcze w jakimś reżimie, także tutaj można samemu sobie przejrzeć, co było te 7. Można jeszcze 7kami jechać bardzo daleko, jak tylko świadomość wasza rodzinna, a macie babcie, dziadki, ciocie, wujki, prawujki, prababcie. Możecie sprawdzić, macie kalendarze, macie almanachy i możecie zrobić naprawdę reżim bardzo ostry w rodzinie, a jeszcze tym bardziej, jeżeli macie jakieś zapiski historyczne, gdzie Neptun poprowadzi was w takie historie, o których nawet wam się nie śniło w rodzinie. Także tutaj warto, bo jest to ta pełnia, która uzewnętrznia to, że możemy wejść z wielkim duchem. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy przed epoką wodnika i musimy wejść zarówno w epokę wodnika z pełną świadomością dla naszych wnuków nawet, bo to chodzi przede wszystkim o to, co nie jest, a to, co będzie. To jest najważniejsze. My musimy się rozliczyć z tego czasu minionego i dlatego te czasy są tak interesujące. Dlatego te czasy są tak pobudzające. Teraz mamy Uran w retrogradacji, czyli pozwala nam na to, żebyśmy skonsumowali te wszystkie nasze nowości. Uran jest 42 lata do tyłu. Jeżeli macie te 42 lata, dlatego 40-latki, nawet 35-latki już mają w tej chwili kłopoty psychiczne, zastanawiają się, co ze mną będzie, dlaczego ja taki jestem, ja już chcę być na emeryturze. I macie rację, bo psychicznie jesteście zdruzgotani prędkością działania świadomości. Czyli tak dużo impulsów idzie na was, że nie wytrzymujecie już tego wszystkiego, co się dookoła was dzieje. I to jest najbardziej irytujące, straszne, przerażające. Mało tego, nie ma nad tym panowania, ponieważ my używamy tylko te 5% naszego mózgu. Reszta nie, a koduje. I to wypływa właśnie w lękach. To wypływa w tych genetycznych lękach, tych karmicznych lękach,
Tego jest mnóstwo. Możemy o tym rozmawiać godzinami i latami i tego nie przejrzymy ze względu na masę, która natłacza was. W dodatku, jeżeli nie macie od relaksu, dlatego dzisiaj jestem na powietrzu, bo inaczej nie mógłbym nawet tego powiedzieć. W dodatku jest panna, czystość i ta przyroda pomaga mnie w zrozumieniu, że to świeże powietrze jest chłodno, wbrew pozorom jest dzisiaj. Tak sobie niewyraźnie. I w dodatku uran jest w byku, tutaj na samej górze. To jest uran, zaraz, to jest uran właśnie, żeby czasami, bo osoby są, które nie wiedzą, więc uran daje zupełnie inne spojrzenie, takie nowatorskie właściwie. Uran daje inne relacje, inne, dzieciaki grają w piłkę i dlatego ten hałas jest, a ta bramka jest stalowa, z prętów metalowych, żelaznych chyba. To wszystko jest dla nas bardzo silną świadomością. To te 42 lata możecie podzielić na pół. Znowuż wyjdzie wam 21, 21, 3 razy 7. Astrologia jest wybitnie cudowną wiedzą, która pokazuje ten okres bardzo krótki rozszerza do coraz większego i te 42 lata, ten kryzys niesamowity, który dotyka tą młodzież, właściwie młodzież, 40-latki, ale to jest ten okres, kiedy możecie się wybić, kiedy możecie zrobić najwięcej w swoim życiu, nie martwiąc się, bo martwienie się jest to pozostawienie siebie w martwej strefie. Właśnie ten okres jest tą martwą strefą, która jest retrogradacją i mnóstwo przede wszystkim mężczyzn dotyka to, chcą się wyzwolić, chcą być wolni, chcą być swobodni, chcą zmienić swój świat. Zróbcie to, ale bardzo logicznie i bardzo, przede wszystkim odkryjcie w sobie talenty. To jest podstawa. Te rzeczy, które mieliście w wieku 12 lat, mieliście w wieku 6 lat, sprawdźcie u swoich rodziców, jeżeli nie żyją, to sprawdźcie u swoich krewnych. Przypomnijcie sobie, jeżeli macie dzieci, dzieci wam pomogą. Dzieci to widzą. Jeżeli macie dziecko, które jest, przypuśćmy, 4-latkiem, 6-latkiem, świetnie widzi to. Doskonale to widzi, bo widzi was w całości, w kompleksie, bez kompleksów nałożenia tego plastiku, tej rzeczywistości, która jest beznadziejna. Jedźcie, macie akurat jeszcze parę dni, macie pięknego słońca, jedźcie na 3 dni na jakieś wspólne z dzieckiem, sami, którzy macie z tym dzieckiem, weźcie to dziecko gdzieś w przestrzeń. Jedźcie na wieś, idźcie z tym dzieckiem, ono wam opowie takie rzeczy, o których nigdy nie słyszeliście. I właśnie to jest ten czas. Jeżeli nie macie dzieci, idźcie sami. Jeżeli boicie się iść, idźcie w tłum i słuchajcie tłumu. Najlepiej usiąść gdzieś w miejscu, gdzie jest tłok i usłyszycie, czy jedźcie metrem w Warszawie, czy jedźcie chociażby, idźcie na rynek gdzieś, gdzie możecie po prostu usiąść i podsłuchać, co inni mówią. Bo mówią o was. Bo planety działają w bardzo specyficzny sposób. Rozgadałem się w pełni panny, ale panna bawi się szczegółem i to są te szczegóły, które potrzeba nam ze względu na to, że istniejemy, to, że żyjemy. Dobrze. Mamy Urana i mamy Neptuna. Neptun no nie jest taki skory, ale też go można dzielić, ale nie chcę już go dzielić.
używać ze względu na to, uran jest w byku, w wodniku, no to mówiłem o tej wolności. Neptun jest z kolei w rybach i w dładzie koziorożca. Muszę go wam pokazać. To jest tutaj na samym końcu. Dłada koziorożca nie jest to jest ta dłada tutaj, a jeszcze mamy przed sobą dładę wodnika. Także jest to przedostatnia, ale jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiej astrologii tej dynamicznej, to jednak jest w wodniku, bo koziorożec dla ryb jest wodnikiem. I on wówczas realizuje wszystkie plany. Przede wszystkim rozlicza i to, co statutowe, te wszystkie, to no w tym momencie będę się chwalił, ale to, co mówiłem już bardzo dawno, że przyroda zacznie rozliczać. I właśnie to jest ten czas, że kosmos zacznie rozliczać z tych wszystkich błędów, z tych wszystkich paskudztw. I w tej chwili, jeżeli pomożemy temu rozliczeniu, jeżeli pomożemy fizycznie, to jest genialny moment do rozliczeń tych, które były, te błędy, które popełniliśmy, które popełniono na nas też. To trzeba holistycznie brać. To nie można brać, że tylko ja i nic więcej, że tylko ja jestem efektem tego paskudztwa. Nie jestem efektem paskudztwa. Ja jestem współodpowiedzialny za to. Ja jestem współodpowiedzialny. Nie ma tak, że dlatego też mówię. Ja jako astrolog wskazuję. To jest królewska wiedza. Ja się jej nie wypieram. Mogę tylko nie wrócić do władcy. To, co mówiłem wczoraj. A po co? Jeżeli on jest głupi, trzeba go pozostawić. Albo go pozostawić na tronie, niech nadal sobie rządzi, a samemu pójść. Niech on dalej dokończy, wreszcie odejdzie. I to jest motto wczorajszej mojej wypowiedzi, która była taka troszeczkę dziwna, no ale trudno. I mamy szalonego Plutona, który jest w koziorożcu i w strzelcu. Nasz Pluton jest w tym miejscu, tutaj, w koziorożcu i w dodatku w strzelcu. Dlaczego się śmieję? Ponieważ strzelec jest najbardziej zabawnym znakiem ze wszystkich znaków w całej plejadzie tutaj naszych. I Pluton jest tym walcem, który przychodzi. Tylko pamiętajcie o tym, jak oglądaliście kiedyś rosyjskie filmy, czy ci, którzy byli w wojsku i uczyli się walki z czołgiem, to kopali sobie dołek tą saperką tak zwaną i czekali, aż ten czołg przejedzie i rzucali granatem na czołg i czołg unieruchomiali, czy też go likwidowali. To jest metoda z powstania warszawskiego, kiedy te małe dzieci, ci powstańcy, te dzieci powstania rzucały te butelki na te czołgi, te zapalone, i one zaczynały płonąć. Na ogół te dzieci ginęły. Bo ci Niemcy wyskakiwali, Niemcy wychodzili z tych puszek swoich, no i likwidowali te dzieci. Albo przypuśćmy, to była heroiczna walka. Nie chcę o niej mówić, bo z mamy mojej podwórka zginęło 5 dzieci. Mało. Łatwo teraz opowiadać, ale
i nie było możliwości powstrzymania tych dzieci. Dlatego dzisiaj mamy indygo dzieci, diamentowe i jeszcze inne. To jest karma. Proste. Więc się nie dziwcie. I mamy węzeł też w retrogradacji. Węzeł jest tutaj na osi. Na osi. Węzeł jest w wadze. Waga jest tą równowagą i znalezieniem siebie w tej przestrzeni, nazwijmy to płaszczyzny. Nie chodzi o świadomość, ale o właśnie duchowość. O to spełnienie swojego pragnienia bycia w tej przyrodzie, w tym łańcuchu, który jest tak bardzo potrzebny nam do egzystencji. Jesteśmy przecież częścią przyrody. I czy przyroda nami rządzi, czy my rządzimy przyrodą? Jeżeli patrzymy z punktu widzenia, że Bóg nam dał we władanie, tak. Ale kosmosu nam nie dał. A jesteśmy częścią kosmosu. I kosmos poprzez swoje działanie rządzi tym wszystkim. To astrolog niedawno wykazał w swojej pracy doktorskiej, Duńczyk zresztą, że planety mają wpływ na chmury. I teraz jeżeli planety mają wpływ na chmury, czyli na te masy wodne, to wszystko jest w przyrodzie, te cykle są, z którego, co tu ukrywać, ale korzysta w tej chwili ten system ocieplenia. Przecież jakie ocieplenie? Przecież wszyscy, którzy mają historyczną pamięć, wiedzą o tym. Jeżeli dajemy się na to złapać, to znaczy, że nie jesteśmy niedouczeni, a Panna wymaga od nas wyjątkowej treści. Wyjątkowej treści. I ten cały kosmogram jest właśnie zrozumieniem świadomości historycznej. Jeżeli tego nie potrafimy pojąć, tylko udamy się do tego, co komuś tam przyjdzie na myśl, tak ostatnio słyszałem o tych kiszonkach, no to mamy pełnię. To właśnie mamy pełnię. To jest w pełni, że jest to niebezpieczne. A działkowcy przecież wiedzą o tym, że najlepiej zakisić pokrzywę i podlać, no i wtedy roślinki mają. A my możemy wtedy korzystać i z dobrodziejstwa świeżej pokrzywy, i pokrzywę możemy sobie też do sałatki dołożyć i tam jest mnóstwo. Także tutaj boję się, że YouTube będzie kwestionował te moje wypowiedzi w tej chwili na czarnej liście YouTube'a, ale no trudno. Walka z pełnią jest pełnią duchową. To jest najważniejsza rzecz. No i cóż, nawet Chiron jest w retrogradacji, co nie zwróciłem uwagi. Chiron jest tutaj w tym miejscu. Proszę, to nawet Chiron. Chiron jest historią przede wszystkim medyczną. Chiron jest powrotem do stabilizacji tego, co było. Chiron jest pokazaniem błędów, które żeśmy popełnili. I Chiron jest walką o to, żebyśmy byli świadomi.
Przeczytajcie w mitologii o Chironie. Zobaczycie i przełóżcie go na siebie, dlatego że będzie Wam dużo łatwiej skoncentrować się na tym, co nazywamy życiem. I to jest najważniejsze. To jest najbardziej piękne w tym wszystkim. No cóż, pełnia jeszcze będzie trwać do jutra, do zachodu słońca. Nie dzisiaj się kończy, jutro się kończy, bo zawsze musi być od zachodu, czyli od zachód słońca dzisiaj wieczorem jest jakby środkiem tej pełni. Zapalcie sobie świecę, najlepiej 2. Przemyślcie wszystko to, co zrobiliście do tej pory i to, co macie zrobić. Rozłóżcie to w czasie. To może być ogromny czas. To nie jest prawda, że to jest 2 dni, 3 dni. Nie. Te retrogradacje pokazują to, że to jest, mówiłem o 42 latach, tak? Więc możemy na 42 lata sobie zaplanować nasz świat. Ci 40-latkowie, czyli będą mieli 80 lat czy 70 lat wówczas, kiedy rozpoczną następną karierę. No popatrzcie, nie wiedziałem, że telefon zabrał. I w tym trochę się zgubiłem. I w tym momencie otwiera nam się portal życia. I w tym portalu życia, żebyście zostali i żebyście przeszli ten portal oczywiście. I ja nie mówię, że zostali, no zostali jako przestrzeni przeogromnej i tam ci, którzy oglądali 13 piętro, to będą wiedzieć, co to jest i o co tam chodzi, bo to jest to Matrix, musimy uciekać z Matrixu, musimy wejść w 13 piętro. Naprawdę, zostać na 13. W tym filmie to 13 piętro naprawdę Wam otworzy w pewnym sensie świadomość, otwarcie, rozum i to wszystko. I co mogę życzyć w tej pełni? Przede wszystkim rozsądku, zrozumienia środowiska i pokochania wszystkich dookoła ludzi i po to i świadomości, jeszcze raz świadomości jutra, przede wszystkim jutra, bo jutro się zaczyna od nowego roku, czyli za parę dni, ale możemy sobie zbudować sami to wszystko, to co jest. I jeżeli to jest impuls, jeżeli to jest ten punkt, który czujecie, że coś jest nie tak, to jest właśnie to. To jest właśnie to, od którego powinniście ten start. Także bądźcie sobą, bądźcie otwarci na to wszystko, co jest dookoła Was i co najważniejszą rzeczą jest. Rozliczcie swoje szare komórki uczciwie z sobą. Nagrajcie 1000 razy na dyktafon. Przesłuchajcie to, co mówicie sami do siebie, na głos, bo nie ma innego sposobu rozliczenia z sobą, ponieważ to jest spowiedź. To jest spowiedź przed sobą. To jest najważniejsza rzecz, jaka istnieje. Spowiedź. To nie jest to, że pójdziecie do księdza i to akurat jutro, tak? Jutro jest pierwszy. Jest pierwszy piątek miesiąca. To nie jest to. To jest coś więcej. To jest to, że musicie być w pełni odpowiedzialni przed tym lustrem swoim. To wy jesteście twórcami siebie. I to wy musicie uwierzyć,
a nie zewnętrzny. Zewnętrzny nie może wami kierować. I rozliczcie każdy fragment, czy zrobiliście dobrze, czy poszliście złą drogą. Bo wtedy może zobaczycie to. A ja zostawiam was w tym rozliczeniu. No i cóż, udaje się w podróż do życia i życzę wam też tej podróży jak najbardziej wspaniałej i otwartej, pragnącej szczęścia, miłości i odwagi. Z Bogiem.